to jest coś, czym człowiek się chyba rodzi, że ma taką potrzebę, bo są ludzie, którzy to mają, są ludzie, którzy tego nie mają i mieć nie będą. Także to jest gdzieś jest w nas, tak? Jeżeli mamy taką potrzebę, to będziemy szukać sposobu, żeby ją zaspokoić. A jeżeli nie mamy, no to no nie jest to jak jedzenie, że wszyscy ją musimy mieć. Ale jeżeli ktoś ma coś takiego w sobie, to będzie po prostu szukał okazji, żeby tą ziemię uprawiać. I dla mnie to właśnie, ja właśnie tak mam, tak, że ja po prostu lubię uprawiać ziemię. Moja działka jest bardzo zarośnięta i to jest to, co w niej lubię najbardziej. To, że tak mnie otula. Że to jest takie miejsce, gdzie się zapadamy. To jest taka krzątaninka. I krzątaninka nie jest obciążająca fizycznie. Wieczorem nam się wyłącza taki instynkt i wtedy się najlepiej robi. No bo w ciągu dnia to ciągle właśnie a to dzieciom trzeba coś ugotować, tak? Coś nas rozprasza. A jak już to wszystko pozamykamy, te wszystkie takie domowe sprawy, to wreszcie możemy zająć się ogrodem, już nie jest gorąco i wtedy dopiero najlepiej się robi wieczorem. No ale tak, trzeba wracać do domu. Na przykład mój mąż chodzi wcześniej spać i wracamy. No to jest przykre, że ja muszę wracać do domu wtedy, kiedy mi się najlepiej pracuje. To są rośliny, które sobie wypatrzę w innych ogrodach, często w internecie, tak? I ich bardzo chcę je mieć. To, że kupisz różę albo jakąś roślinę, no szczególnie różę, no to jest to dopiero początek przygody, a to musisz poczekać 3 lata, żeby tą przyjemność mieć takie spełnienie. Cisy to jest coś, co lubię, ale byliny i róże to jest coś, co rozgrzewa moje serce i to jest temu poświęcam najwięcej czasu, bo byliny to zmienność, tak? Uwielbiam byliny i w zasadzie większość mojego ogrodu to jest ogród bylinowy. Wielkim moim drugim takim hobby to jest uprawa pomidorów. Lubię wyszukiwać fajne odmiany pomidorów i zawsze sobie je wysiewam na parapetach. Uwielbiam to. Zaczynam ten sezon ogrodowy wcześniej w domu niż w ogrodzie i to jest bardzo przyjemne. I te pomidory potem testujemy. Tutaj mam teraz nowe sąsiadki i razem kupujemy nasiona, potem razem wysiewamy to wszystko i potem testujemy, które są najlepsze odmiany. Robimy im zdjęcia i tym pomidorom w całości, w przekroju. Kontemplujemy smaki, który jest kwaśny, który jest bardziej słodki. I po takiej gruntownej analizie robimy listę pomidorów na następny rok. Do listy dołączają zawsze nowości. No i zabawa się zaczyna od początku. Ja jestem miejskim człowiekiem i chyba nie potrafiłabym mieszkać na wsi, bo potrzebuję miasta bardzo. A to jest takie miejsce, które gdzieś tam godzi taką naszą potrzebę bycia w naturze, a jednocześnie jesteśmy cały czas w mieście, prowadzimy swoje życie. Bardzo lubię to, zawsze to lubiłam. Po prostu lubię grzebać się w ziemi. Jest to dla mnie coś bardzo pasjonującego. Lubię to robić. Ja jestem codziennie na działce. Rano przychodzę po śniadaniu. To tak jest 99%. Przychodzę po śniadaniu, jestem godzinę i później dopiero po obiedzie jestem dłużej. Po obiedzie, czyli gdzieś tak od godziny 14. W ogóle na terenie ogrodu działkowego to jestem od urodzenia, bo mieli dziadkowie przed wojną, moi rodzice i ja jako już pełnoletnia, dorosła, mająca
swoją rodzinę, mogłam kupić tą działkę. Na działce nic nie podlewam. U mnie samo żyje atmosferą. Od kilkunastu lat mam zakręconą wodę. Jak jest potrzebna woda, to zbieram deszczówkę i w małych ilościach korzystam z deszczówki, a tak to nic nie podlewam z kranu. Nie używam. Proszę, o tyle deszczówki na otwartym terenie napadało. Nie z rynny, tylko z wierzchu. Moje rośliny nie potrzebują wody. Nie potrzebują kopania, nie potrzebują niczego. One mnie takie kochają, jaka ja jestem, a ja je. Tu nie było śliwki, więc ja kupiłam śliwkę, która przez 10 lat kwitła. Nie dawała owoców, a jak jest kwitnienie, to powinny być owoce. Nie dawała owoców. To ja poszłam porozmawiać z tą śliwką, czyli wzięłam piłę, złapałam najniżej gałąź, jaka tylko była i zaczęłam ją piłować. I mówię, to cię czeka, jak nie będzie owoców. Na drugi rok przepiękne śliwki dała. Mam trochę przetworów jeszcze do tej pory, a śliwkę mi podlali 3 lata temu. Podlali mi śliwkę. No i stoją kikuty 2. Zapraszam do bardzo ważnej sprawy na działce, czyli kompostownik. Kompostownik na deszcz powinien być odkryty po to, żeby woda na niego lała i żeby te patyczki, które są, żeby musiały się zmacerować na dobrą ziemię. Tu mamy baniak z własnym nawozem, nawóz z pokrzywy. Tu mamy łan, o tu są te jeszcze schowane, mamy łan marcinków. Dzień dobry, trzeba poczekać, aż wiadomo, na jesieni jak już przekwitną, zostawiam przekwitnięte z owocami, po to, że w zimie przylatują ptaki. Jest u nas 30 gatunków ptaków i one muszą coś jeść. Ja tylko dokarmiam sikorki. I dopiero na wiosnę, gdzieś tak w marcu, koniec marca, suche patyki łamię i mam bardzo dobry towar na kompostownik. Tylko no niestety, ale działka musi być sama dla mnie, dla mojego relaksu. Kiedyś było tak, że przychodziło bardzo dużo spacerowiczów, kupowali od nas kwiaty i działka zarabiała, a w tej chwili działka nie zarabia. Jak się coś komuś podoba, to złodziej przychodzi, wykopuje i nie ma, więc ja nie inwestuję absolutnie. Ja już nie chcę przeżywać takich rzeczy, że była roślina, a nie ma rośliny, bo się człowiek jednak przyzwyczaja do rośliny. Właśnie pierwsza taka moja wizja tej działki to jest ta forsycja rosnąca przy ogrodzeniu i cała działka zarośnięta taką wiele lat niekoszoną trawą, bo właściwie cały front działki był porośnięty taką przez parę lat niekoszoną trawą, przerośniętą. Kiedyś altana, na której werandzie teraz siedzimy, była cała zielona.
właściwie jak duża część altan w tym ogrodzie. Mam wrażenie, że kiedyś, kiedy te altany były malowane, czy to nie wiem kiedy to było, ale podejrzewam, że w jakichś latach 80. ostatnio się to odbyło. To był jedyny dostępny kolor farby, bo wszystkie altany miały ten sam kolor. Nasza teraz jest taka no, skandynawsko-czerwona, jak wspominałem. Podoba mi się architektura skandynawska i chciałem, żeby ta altana właśnie nabrała trochę takiego wyglądu. Do tej altany dobudowałem też werandę, bo wcześniej ona tylko odrobinę zacieniała to okno, no ale nie dało się na niej przeczekać deszczu, nie dało się schronić przed słońcem, więc stąd pojawił się pomysł budowy tej werandy, którą zbudowałem 2 lata temu. Generalnie ta działka, kiedy ją nabyliśmy, była bardzo zaniedbana no i wymagała dużo pracy, ale myślę, że no, efekt, który teraz udało się uzyskać, to rekompensuje pracę włożoną w przywrócenie tej działki do jakiejś świetności. Działkę użytkuję wspólnie z moim partnerem, z którym właśnie razem kupiliśmy ją w 2017 roku. Ja akurat jestem tą osobą, która zdecydowanie jest bardziej zaangażowana w kwestie ogrodnicze. Maćka akurat kwestie ogrodnicze interesują nieco mniej i raczej jest tą osobą, która działkę postrzega jako miejsce do rekreacji i wypoczynku. Moja potrzeba posiadania jakiegoś terenu, jakiegoś gruntu, żeby o niego zadbać, wiązała się z potrzebą jakiejś produkcji warzywno-owocowej i uprawy warzyw. Tutaj zostawiłem takie pieńki po starych, wyciętych drzewach owocowych. One są ponacinane tutaj, znaczy ponawiercane takie okrągłe otwory i nie we wszystkich, ale w dużej liczbie tych otworów znajdują się takie kołeczki drewniane, w których są zarodniki grzybnia boczniaka ostrygowatego. Mam nadzieję, że kiedyś na pieńkach zaczną pojawiać się boczniaki. Mój dzień zwykle wygląda tak, że rano idę do pracy i potem po pracy przyjeżdżam tutaj i dopiero wieczorem wracam do domu, więc w ogrodzie właściwie jestem codziennie. Działkę postrzegam no, jako jakieś takie miejsce odpoczynku dla mnie. Nawet kiedy tutaj pracuję, to mam poczucie, że odpoczywam. Jest takim jakimś miejscem, które pozwala mi się wyciszyć, zupełnie wyłączyć. Właściwie kiedy tutaj przyjeżdżam, to zupełnie zapominam o życiu zawodowym, o jakichś problemach życia zawodowego, ale z czym mi się kojarzy, to ze spokojem i z ciszą. Myślę, że to jedna z pierwszych rzeczy, która mi przychodzi do głowy, kiedy myślę o działce. Na pewno czuję jakieś duże przywiązanie do tej przestrzeni. Jestem też osobą, która trochę przywiązuje się do różnych rzeczy i czasami, znaczy nie do wszystkich, ale do pewnego typu rzeczy i czasami mi się trudno ich pozbywać, ale też przywiązuję się właśnie do miejsc i właśnie ta działka, gdybym nagle miał przestać ją użytkować, to myślę, że byłaby to dla mnie jakieś trudne doświadczenie. Azyl taki. Azyl od ludzi, od po prostu od tego szumu miejskiego. To tak po prostu, no jakby tu powiedzieć, to jest takie coś mojego. Coś tylko dla mnie. No chciałam zawsze mieć taką działkę, żebym mogła nie czekać, aż mnie mąż zawiezie na działkę, tylko żebym mogła sobie sama iść na działkę wtedy, kiedy będę chciała. I nareszcie kupiłam sobie taką działkę, że mam ją od domu około 300 metrów. No tak, bym musiała siedzieć gdzieś na ławce pod blokiem, a tu przychodzę na swoją działkę, robię co chcę.
mogę tu sobie tak niekrępująco chodzić po tej działce w shortach, w jakiejś bluzeczce. No i to jest chyba takie moje największe szczęście, że mam tą działkę. Tu rozmnażam roślinki dla mojej córki, ponieważ kupiła nową działkę i ukorzeniam jej te wszystkie rośliny. Wcinamy taką łodyżkę zieloną, która nie kwitnie. Obrywamy listki. Te ostatnie zmniejszamy, żeby po prostu nie traciła siły na trzymanie listków. I skracamy tą łodyżkę i wkładamy do ziemi. Po tygodniu wygląda to tak. Już jest przyjęta, ukorzeniona. Zaczyna się ukorzeniać. Prawie codziennie, z wyjątkiem wtedy, kiedy idę do lekarza, czy mam jakieś sprawy na mieście do załatwienia, to nie mam jej na działce. Natomiast w inne dni jestem tu zawsze i od godziny gdzieś 9, 10 do 17, 18. Rano zaczynam od kawy, później od pogaduszek z koleżankami. No i jeżeli jest pogoda dobra do jakiegoś przesadzania, sadzenia, no to zajmujemy się robotą, troszkę taką pracą na działce. Ja ciężko zachorowałam i po prostu od tego czasu, jak wracałam do zdrowia, no to wychodziłam mąż mnie tu przyprowadzał na tą działkę i po prostu ja tu spędzałam całe dnie na tej działce. Tak się teraz przyzwyczaiłam, już wyzdrowiałam, ale jednak i tak na tą działkę codziennie przychodzę i to jest taka po prostu mój azyl, taka moja prywatność na tej działce. Jestem tu prawie codziennie. Jeśli przychodzi często na działkę, to nie wymaga to pracy. To tak po prostu dorywczo od czasu do czasu jakiś pomysł spadnie do głowy i zaraz jest zrealizowany. Po prostu popatrzę i myślę, że ten kwiatek będzie tu pasował i może jak nie będzie bardzo pasował, to nie robi mi to wielkiej różnicy. Za chwilę on może już być w innym miejscu. Sama. Wszystko robię na działce sama. No chyba, że jakieś ciężkie prace, no to wtedy już po prostu mąż służy tą pomocą, ale jest to bardzo rzadko. I dokąd będę w stanie przyjść sama na tą działkę, do tego czasu nie pozbędę się tej działki. Z czym się kojarzy działka? Chyba właśnie z uczeniem, z uczeniem obserwowania świata i dopasowywaniem się do niego, a nie wymaganiem jakimś. Chyba z tym. Z zielenią, z ucieczką, z byciem sam na sam z roślinami. To jest pierwsza rzecz, która mnie wciągnęła w jakiś taki proces, który trwa bardzo długo, no nie? Że w sierpniu zamawiasz sadzonki tulipanów. No i to masz zawsze 10 kart otwartych, nie? W tej przeglądarce. No, takiego sadzenia. Później zamawiasz, później czekasz cały wrzesień, później przychodzą pod koniec października. Mamy ciepłą jesień, więc sadzisz je koniec października, początek listopada, zapraszasz znajomych, jest sadzenie. Później pół roku tak grzejesz się tym wspomnieniem, tym jakie to będą te tulipany. No i od marca niecierpliwie wyglądasz, które już wyszły, które jeszcze nie wyszły. I to też jest totalny eksperyment. W sensie możesz coś zasadzić i ci to zupełnie nie wyjdzie, a miałaś takie nadzieje, że to wyjdzie. No i tak jak wtedy mówisz, no wtedy trzeba się dostosować. Ja marzyłam o piwoniach i mieczykach, no i dupa, no po prostu nie będzie piwoni i mieczyków, bo tu nie ma dość światła na to po prostu.
Nie? 3 lata? Nie, Okej, 3. 3 lata. Mamy 3 lata działkę i jak to się stało? Agata napisała wniosek do zarządu. Bardzo długo się nic nie działo i później zadzwonił pan prezes i powiedział: chce pani tą działkę czy nie? No, w każdym razie trzeba było bardzo szybko się zdecydować. Tak. Wyskrobałam wszystkie oszczędności No, to dzięki też? Grażynie. i kupiłyśmy działkę. No. To była jakaś droga, żeby wykombinować, jakie tu będą rośliny, bo na początku siałyśmy głównie to, co nam się, nie wiem, podobało. No i okazywało się, że często takie rośliny, które chcemy mieć, to nie są rośliny, które chcą tutaj być. Bo na przykład jest im za ciemno, albo za mokro, albo za sucho, albo po prostu nie taka kwaśność ziemi. Więc potem zaczęłyśmy tak kombinować, że może warto poszukać takich roślin, którym będzie dobrze w takim miejscu. Więc ja jestem raczej od tej części, która jest taka bardziej użytkowa, takie mam wrażenie, w sensie, że to są rośliny, które można zjeść. I ja sadziłam tutaj różne rodzaje borówek i jagodę brusznicę, która rośnie w lesie po prostu i sobie tam próbuję teraz jakoś rosnąć. To jest też coś takiego, że poza tym, co my zdecydowałyśmy się tutaj zasadzić, to też dużo roślin się tutaj pojawiło po prostu po tym, jak Odchwaściłyśmy. zniknął dokładnie bluszcz. Są te zagadki po tym poprzednim właścicielu, no. Który musiał być bardzo oryginalnym, szczególnym człowiekiem, który raczej nie nastawiał się na to, że tu będzie dużo ludzi, tylko że uda mu się oddzielić od tych ludzi maksymalną jakby objętością roślin. Tam jest oczko wodne. Dlaczego? Albo na przykład 2 plastikowe doniczki zatopione w tym skalniaku. Akurat, żeby włożyć stopę. To nie jest tylko jakby sielanka, że jesteś tu i jesteś po prostu w tej Arkadii, no ale jest naprawdę dużo dogadywania się z innymi jakby osobami, to też są jakieś koszty, trzeba o nie zadbać. Drzewko ci się złamie, musisz też się z nim uporać, także to jest taka, no trzeba też o nią dbać, no. No tutaj te wszystkie zjawiska, które dzieją się w Polsce też zachodzą. Więc działka to też czasem smutek, że ona się gentryfikuje, że no, No i też nasza sytuacja, nie? Jest tak jak w Polsce. Ludzie są dla nas bardzo mili, mamy znajomych tutaj, wszyscy wiedzą, że jesteśmy razem, no a jednocześnie działka musi być na jedną z nas, nie? Nie może być na obydwie, tak jak na małżeństwo.